Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault Austral. A Renault Austral to jest następca modelu Kadjar, którego ja pamiętam z tego, że skrzypiał jak szalony. A przynajmniej te pierwsze egzemplarze z 2015 roku, bo wtedy była premiera Kadjara. Potem, po odświeżeniu, nieco poprawiła się jakość wnętrza, ale producent i tak postanowił ubić ten model i zacząć przygodę z SUV-ami na nowo. I na nowo oznacza, że mamy Renault Austral. Austral, który wygląda naprawdę świetnie, zwłaszcza w takiej konfiguracji, w matowym, szarym lakierze, czarnymi wstawkami i dużymi, bo aż 20-calowymi felgami. Matowy lakier wymaga dopłaty 7500 zł i występuje on tylko w wersji Alpine. Tak, Renault sygnuje teraz swoje bogatsze wersje wyposażenia Alpine, czyli sportową marką, którą wskrzesiła kilka lat temu. Naprawdę, Austral prezentuje się świetnie i wciąż jest to Nissan Qashqai w przebraniu. Tak było już za czasów Kadjara i tak jest teraz. I w obu przypadkach to przebranie jest tak oryginalne, że nie sposób poznać, że mamy do czynienia z Nissanem. Wymiary Australa to 4510 mm długości, 2083 szerokości z lusterkami oraz 1644 wysokości. Rozstaw osi to 2667 mm, a szerokość bez lusterek to 1825 mm. Czyli Austral jest o 2 cm dłuższy niż Kadjar, 1 cm węższy oraz 3 cm wyższy. Austral ma też zardzewiałe hamulce. Poważnie. Nowe auto, a w zasadzie na każdym z hamulców i kół jest rdzawy osad. Podobne problemy zdarzają się na autach z grupy WAG i moim zdaniem to nie powinno mieć miejsca. Pochwalić za to trzeba wzór świateł, bo zarówno z przodu, jak i z tyłu świetnie wyglądają i naprawdę świetnie świecą. Z przodu reflektory w opcji są w technologii LED Matrix i naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. W takim razie pora na bagażnik. Ten ma pojemność od 450 do 500 litrów, w zależności czy mamy podwójną podłogę, zestaw naprawczy czy koło zapasowe, tak jak u mnie. Co więcej, kufer można jeszcze powiększyć do 575 litrów, bo tylna kanapa jest przesuwna. To jest super rozwiązanie, które powinno być w każdym SUV-ie. Szkoda tylko, że Austral, mimo iż ma drugie dno i oddzielną podłogę, to wciąż podłoga nie jest płaska i mamy uskok przy progu załadunkowym. Co więcej, jak położymy fotele, to też tam nie ma płaskiej powierzchni. Szkoda, że o tym nie pomyślano. Mamy za to haczyki, gniazdo pod zapalniczkę i fotele kładziemy z poziomu kufra. W takim razie wskakujemy na tył. Tutaj jest naprawdę sporo miejsca i to zarówno na nogi, jak i na głowę. Co więcej, nie dość, że kanapa jest przesuwna, to dodatkowo można regulować kąt oparcia. Nawet jak przesuniemy kanapę maksymalnie do przodu, to wciąż mam parę centymetrów wolnej przestrzeni na nogi, a przypominam, mam 186 cm wzrostu. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na poje, oddzielne nawiewy i złącza, a także i 2 gazetowniki. Wskakujemy do przodu. Tutaj fotele mogą być manualne lub w opcji i w wyższych wyposażeniach w pełni elektryczne. Mogą też mieć podgrzewanie czy nawet masaże. Zarówno fotel, jak i kierownicę można łatwo ustawić, a my mamy niezłą widoczność. Miło też, że fotel pasażera ma Isofix, więc możemy w tym aucie wpiąć 3 foteliki pod Isofixa. W takim razie pora na wnętrze. Wnętrze, które jest bardzo podobne, no niemal idealne do kokpitu, który jest w nowym Renault Megane, czyli mamy 2 tablety, jeden postawiony pionowo, a drugi poziomo. I podobnie jak w Megance, tak i w Australu za kierownicą po prawej stronie mamy las wajch. Jest wajcha od wycieraczek, jest wajcha od multimediów i jest wajcha od skrzyni biegów. Super, że jest tu skrzynia biegów, bo to jest bardzo wygodne, ale za dużo tu tego. I teraz, moim zdaniem, multimedia powinny powędrować na lewą stronę. Kolejne rozwiązanie, którego nie do końca rozumiem, to ta rączka, która jest wielka jak jakiś hamulec ręczny albo dźwignia przepustnicy z samolotu, a to tak naprawdę służy do otwarcia schowka. Dziwne. Dziwne za to nie są multimedia i zegary, bo wszystko jest oparte o Androida i muszę przyznać, że działa to naprawdę świetnie. Naprawdę, zegary i mapy prezentują się bardzo dobrze i tak samo dobrze działają. Cały system działa szybko i ładnie.
Szkoda tylko, że wszystko jest ukryte za błyszczącą taflą szkła, a to jak widzicie powoduje, że wszystko się w tym odbija i widać masę kurzu. Zresztą, podobnie jak na zegarach, też łapią kurz i w słońcu nie prezentują się tak super. A same zegary mają kilka motywów i też bardzo ładnie i szybko działają. Za to plus. Minus oczywiście za piano black i za skrzypienie. Niestety, Kadżar skrzypiał i Austral też potrafi zaskrzypieć. W moim egzemplarzu skrzypiały boczki drzwi, gdy opierało się o nie nogę. Duch Kadżara pozostał. Poza tym lekkie skrzypnięcia dochodzą od tego ekranu na dole. Posłuchajcie sami. A i swoją drogą, w podstawowym Australu ten główny ekran jest dużo mniejszy i tak się prezentuje. To pora na schowki i na dodatkowe lusterko, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską niestety mały wybór. Jeden silnik benzynowy turbo 4 cylindry 1.3 o mocy 140 lub 158 koni. Obie jednostki są połączone z układem miękkiej hybrydy, gdzie słabsza ma skrzynię manualną 6-biegową, a mocniejsza automat bezstopniowy CVT. I co ciekawe, to są te same silniki, które były w Kadżarze, ale zamiast CVT tam była skrzynia dwusprzęgłowa EDC. Ciekawa zamiana. I ja właśnie do testu wybrałem mocniejszy wariant z CVT o mocy 158 koni. Katalogowo pierwsza setka powinna być po 9,7 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to nawet 9,3 sekundy i to nie tylko jak zdusimy auto z hamulca. Zwykły start to dokładnie taki sam wynik, bo w aucie tak naprawdę nie da się zerwać trakcji. Oprogramowanie robi tak, żeby nie było utraty trakcji, więc nawet nie trzeba jej wyłączać. Chociaż wciąż 9,3 sekundy to dość przeciętny czas jak na dzisiejsze czasy i 160 koni. Prawda, że nieźle jak na bezstopniową skrzynię? Gdyby jeszcze te osiągi były nieco lepsze, to byłoby idealnie. A nie, przepraszam, problemem jest gaszenie samochodu. Otóż przez to, że jest miękka hybryda, to auto gasi silnik, na przykład dojeżdżając do skrzyżowania. I potem jak ruszamy, to od czasu do czasu czujemy szarpanie. Na szczęście da się wyłączyć system start-stop, ale za każdym ponownym odpaleniem trzeba wyłączać ten system ponownie. Auto za to nieźle się prowadzi, chociaż podobno to zasługa wyposażenia Alpine, bo wtedy dostajemy sztywniejsze zawieszenie. Ale nawet na tych 20-calowych kołach nie powiedziałbym, że jest twardo. Jest nieco sztywniej, ale wciąż komfortowo, a auto dość pewnie się prowadzi. Oczywiście szybszy zakręt będzie oznaczał wychodzenie przodem, czyli podsterowność, ale w przednionapędowym SUV-ie to norma. Tak, Austral ma tylko napęd naprzód, co jest też jego wadą. W opcji przydałaby się wersja 4x4. To w takim razie pora na spalanie. Wszak mamy tutaj małą hybrydę. No cóż, nie daje ona chyba za wiele, bo w mieście nigdy nie udało mi się spalić poniżej 8 litrów. Ciągle miałem pomiędzy 8 a 9 litrów.
To już lepiej jest w trasie, gdzie jadąc tak 90 km na godzinę udało mi się wykręcić wynik 4 litry, a przy 120 6,5, a przy 140 7,5. W trasie naprawdę dobre wyniki jak na benzyniaka turbo, w mieście mogło być tak z litr mniej. Bak paliwa ma solidne 55 litrów. Pora więc na cennik. Podstawowy Austral o mocy 140 koni i z manualem kosztuje 135 tysięcy złotych. Najtańsza wersja 160-konna i z automatem to już wydatek 159 tysięcy złotych, z tym, że jest od razu w wyższym wyposażeniu i jest ona też o 12 tysięcy złotych droższa niż manual i 140 koni z tym samym wyposażeniem. Mój najwyższy poziom wyposażenia startuje od 181 tysięcy złotych, a ten egzemplarz kosztował ponad 190 tysięcy złotych. No jest drogo. Zerwanie z modelem Kadżar chyba nie było takim złym posunięciem, bo Austral jest niemal pod każdym względem lepszy. Ładniejszy, przestronniejszy, lepiej wykonany. Chociaż czasem coś tam zaskrzypi, czyli duch Kadżara wciąż jest żywy. To, co jest moim zdaniem do poprawy, to szarpanie przy systemie start-stop oraz przydałaby się chyba nieco więcej mocy oraz napęd 4x4, bo tutaj, moim zdaniem, niektórym będzie brakowało osiągów, tak samo jak i niektórym będzie brakować właśnie napędu 4x4. Cześć!